Jak zreplikować cud? Właśnie zakupiłem opłatki do eksperymentu Krwawiące serce. Dzisiaj słów kilka na temat cudów. Co to jest cud? Cud to słowo, którego używamy, żeby określić jakieś zjawisko bądź zdarzenie, którego nie rozumiemy w sposób rozumowy, nie potrafimy wyjaśnić, które wydaje się być sprzeczne z prawami natury. W kontekście religijnym cud przypisywany jest boskiej interwencji. Czyli w prostych słowach cud to znak dany przez Boga, że Bóg istnieje. Specyficznym przypadkiem cudu jest cud eucharystyczny. Cud eucharystyczny dotyczy w szczególności hostii. Hostia jest to opłatek, który został poddany rytuałowi konsekracji i po tym rytuale chrześcijanie perswazji rzymskokatolickiej uznają, wierzą, mają przez Kościół nakazane wierzyć, że ten opłatek fizycznie przemienił się w ciało Chrystusa. Ale tego nie widać, bo ta hostia nadal wygląda jak opłatek. Cud eucharystyczny jest takim zdarzeniem, kiedy to ciało Chrystusa w opłatku zaczyna wyglądać jak prawdziwe ciało, jak mięso. Znaczy się kawałek mięsa, kawałek ciała. Ciało jest zrobione z mięsa, no więc jakieś mięso na opłatku się pojawia. W ciągu ostatnich lat miały miejsce dwa takie zdarzenia o znamionach cudu eucharystycznego, które Kościół publicznie zdeklarował. Oficjalnie to jeszcze nie są cuda. Cuda są uznane dopiero wtedy, jeśli wypowie się na ten temat Watykan i uzna je jako takie. Zdarzenie trzecie, które miało miejsce u Adolfa w lodówce, nie kwalifikuje się jako cud, ponieważ miało miejsce na serze. Zdarzenie o znamionach cudu eucharystycznego miało miejsce w Sokółce parę lat temu, w 2012, jeśli się nie mylę. I ostatnio w Legnicy zostało ogłoszone przez biskupa legnickiego, że w parafii świętego Jacka także miało miejsce zdarzenie o znamionach cudu eucharystycznego. Historia w obu przypadkach, i Sokółki, i Legnicy, jest bardzo podobna. Podczas rozdawania komunii ksiądz opuszcza opłatek, poświęcony opłatek. Opłatek zgodnie z procedurą umieszczony jest w naczyniu z wodą, gdzie powinien się był rozpuścić. Aczkolwiek i w Sokółce, i w Legnicy na opłatku, na hostii pojawiają się przebarwienia koloru czerwonego, gdzie zaszło podejrzenie, że być może dzieje się coś nadprzyrodzonego, w związku z tym decyzje zostały podjęte, że próbki tego materiału zostały pobrane z tej hostii, wysłane do instytucji naukowych. No i okazuje się, że stwierdzono jakieś włókna, które dwóch niezależnie od siebie patomorfologów użyło określenia, że włókna przypominają te w mięśniu serca. Dokładnie takiego określenia dosłownie jest użyte przypominają, ponieważ w przypadku Legnicy badania zostały przeprowadzone przynajmniej w dwóch ośrodkach. W Zakładzie Badań Medycyny Sądowej we Wrocławiu i w Uniwersytecie Szczecińskim. Wyniki tych badań były od siebie różne, ponieważ oba, i Wrocław, i Szczecin, znalazły włókna podobne do mięśnia, do włókien mięśnia serca, to w Szczecinie dodatkowo znaleziono ludzkie DNA. Czyżby cud, który nauka potwierdziła? Wystosowałem list do sekretarza biskupa legnickiego z prośbą o udostępnienie tej dokumentacji, możliwość przesłania kopii lub możliwość zerknięcia na nią.
Okazało się, że to nie jest możliwe z powodów, jak rozumiem, PR-owych. Ponieważ biskup chce mieć pełną kontrolę nad tym, kto i gdzie publikuje te materiały, więc istnieje możliwość, teoretycznie istnieje możliwość zobaczenia wglądu w te materiały, jeśli ktoś się uda bezpośrednio do Legnicy, poprosi biskupa jeśli okoliczności są wystarczająco specjalne i biskup wyrazi zgodę, to wtedy można w tą analizę zerknąć. W przeciwnym wypadku nie. No więc z pierwszej ręki informacji nie mamy. Postanowiłem spróbować, czy nie uda się metodą domową uzyskać przebarwień na opłatku bez potrzeby boskiej ingerencji. I tak powstał pomysł na eksperyment krwawiące serce. Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że opłatki, których ja używałem, nie były konsekrowane, więc to są tylko z mąka i woda. Więc wszyscy katolicy, gorliwi katolicy, którzy się obawiają jakichś profanacji, uspokójcie się. To jest tylko i wyłącznie opłatek niekonsekrowany. Piętnaście opłatków w 3 grupach. Pierwsze 5 to jest grupa kontrolna, mianowicie opłatki wyciągnięte bezpośrednio z opakowania i włożone do słoików. Kolejne 5 wylądowało na podłodze w przedsionku. Nie wiem, czy tak ktoś jeszcze w ogóle używa tego słowa przedsionek. No w każdym razie. Następne 5 wylądowało na podłodze w kuchni, zanim wylądowało w butelkach po Frugo. Intencją tego wideo nie jest ubliżanie czyimkolwiek uczuciom religijnych, co w Polsce jest karane. Szanuję prawo Twoje do wierzenia, do wyznawania jakichkolwiek przekonań masz. Więc nie mam zamiaru Cię obrazić. Ja jednak spodziewam się, że być może jest prostsze wyjaśnienie tego fenomenu i mam nadzieję, że eksperyment pomoże, że tak powiem, w odseparowaniu ziarna od plewów i przybliży nas trochę bliżej do prawdy.
Jeżeli metodą domową, piwniczną, uda się uzyskać przebarwienie na opłatkach takie samo jak w przypadku zdarzeń o znamionach cudów eucharystycznych, co to oznacza tak naprawdę dla nas, dla osób, które próbują zrozumieć, co się dzieje. Oczywiście w tej chwili to jest czysta spekulacja. Są dwa możliwe wyniki tego eksperymentu. Albo się przebarwienie pojawi, albo się przebarwienie nie pojawi. W przypadku, jeśli przebarwienie się nie pojawi, co to oznacza? Dla mnie oznacza to będzie, że warunki, w których eksperyment był przeprowadzany, nie były dokładnie takie same jak warunki, kiedy zdarzenia miały miejsce i w Sokółce, i w Legnicy. Jakie to różnice mogą być? Po pierwsze, opłatki mogą pochodzić z różnych źródeł. Po drugie, opłatki, które w tamtym przypadku upadły na podłogę, opłatki w moim eksperymencie były rzucane u mnie na podłogę, a nie w tamtych kościołach, więc już na pewno zachodzi różnica. Naczynie, w których upadła hostia jest przechowywana, wydaje mi się, jest metalowe, prawdopodobnie pokryte złotem w środku. Ja z przyczyn oczywistych musiałem użyć opakowań zastępczych, a mianowicie słoików posoku. Więc to są różnice, więc jeżeli nic się nie pojawi, któraś z tych różnic mogła mieć wpływ na to. Czego nas to uczy? No jeszcze oczywiście inna możliwość, jeżeli masz takie inklinacje, to możesz wierzyć, że po prostu Bóg nie będzie dawał znaków ateiście. Co samo w sobie jest trochę dziwne, ponieważ jeżeli Bóg powinien komuś dawać znaki o swoim istnieniu, to właśnie raczej ateiście, a nie komuś, kto już wierzy, prawda? No ale co do tego mogę się mylić, ponieważ Pan Bóg działa w tajemnicze sposoby. Opcja druga, przebarwienie się pojawia. Co to oznacza? Co to będzie oznaczało? Jedna możliwa interpretacja jest taka, że zdarzenie nie jest wcale w żaden sposób cudowne. Jest zwykłą, naturalną konsekwencją tego, że istnieją bakterie i grzyby, ich zarodniki są obecne w powietrzu i szukają pożywki, szukają jedzenia i robią to, co życie na ziemi robi, czyli jedzą, srają i się powielają do ryby. Czyli w takim przypadku zdarzenie jest jak najbardziej wytłumaczalne w sposób naturalny. Znamiona cudowności znikają. Przynajmniej w tym przypadku. Jeżeli w tym przypadku znikną, to powinno nas zastanowić, czy w przypadku tych dwóch kościołów, tych zdarzeń w tych dwóch kościołach, podobnie rzecz nie miała naturalnie wyjaśnionej przyczyny. Kwestia zwłókien pozostaje niewyjaśniona, aczkolwiek jeżeli zobaczysz, załączę dam link do wywiadu, który jeden koleżka przeprowadził z pracownikiem katedry Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, który wyjaśnia, że sformułowanie włókna przypominające mięśnia serca oznacza, że to są włókna, które ktoś nie potrafił opisać w żaden inny sposób albo porównać do czego innego, tylko do włókien serca. To wcale nie oznacza, że to jest kawałek serca. Są jakieś włókna, które nie sposób inaczej porównać do niczego innego, przynajmniej w opinii tych patomorfologów, którzy badania wykonywali. W związku z tym najbliższa rzecz, która im przychodziła na myśl, to były włókna mięśnia serca. To nie oznacza, że na tych opłatkach pojawiło się serce, na tych hostiach. Czyli cud znika, ponieważ ma wytłumaczenie naturalne. Załóżmy jednak, że to jest cud. Zdarzenie nienaturalne. To co w związku z tym? Bóg mi daje znak, że istnieje, przemieniając opłatki niekonsekrowane w swoje serce? No nie wiem. Jeżeli uda się to przebarwienie uzyskać, to wydaje mi się, że naturalne przyczyny są bardziej prawdopodobne niż nadprzyrodzone. Wiadomo, że z pobudek medialnych lepiej by było, żeby coś na tym wyrosło, ale może się zdarzyć, że nic nie wyrośnie. No to co? Mam nadzieję, że widzimy się za miesiąc, kiedy to przyjrzymy się wynikom eksperymentu Krwawiące serce.